Cześć, witam Synergik w kolejnym odcinku Tobograne Console Edition i dzisiaj przygotowałem dla Was grę Condemned 2 o podtytule Bloodshot. Pierwsza część Condemned, która pojawiła się na PC-tach, na Xboxie 360, na PlayStation 3 się nie pojawiła. Uważam, że była jedną z ciekawszych gier FPS, gdzie udało się przenieść trochę klimat filmów 7 Davida Finchera chyba na ekran monitora i było naprawdę świetną rozgrywką, gdzie jako policjant wcielaliśmy się w Ethana Thomasa, który stara się rozwiązać zagadkę seryjnego mordercy o dość takiej niezbyt wyszukanej nazwie Serial Killer X. No i oczywiście idziemy jego śladami, odnajdujemy jego pracę, że tak powiem, no i szukamy też śladów, przy okazji oczywiście składając do kupy całą historię. Pierwsza część była naprawdę świetną grą i uważam, że ona do dzisiaj się broni. Może faktycznie dzisiaj już oprawa tak nie robi wrażenia jak kiedyś, ale jak grałem pierwszy raz, pamiętam, że byłem zafascynowany tym niesamowicie mrocznym klimatem i takim dorosłym klimatem, gdzie tak naprawdę strzelania było niewiele, tam, znaczy było to strzelanie, ale to nie było jakby, to był FPS, w którym strzelanie nie było głównym sensem gry. I niedługo później, znaczy w 2008 roku powstał Condemned 2, który pojawił się tylko i wyłącznie na konsolę PlayStation 3, Xboxa 360, PC-ty już chyba to ominęło, o ile dobrze pamiętam. Nie przypominam sobie, żeby to wyszło na komputery, chyba ominęło. Ponownie się wcielamy w Ethana Thomasa, tym razem gra dzieje się po wydarzeniach części pierwszej. Ethan oczywiście nie złapał tego seryjnego mordercy, sam popadł w alkoholizm i stał się ogólnie menelem. I Condemned 2 to taka trochę gra, o której mówi się, że to symulator walki z menelami. Bo jest tutaj niestety tego, i znaczy nie są bezpodstawne te nazwy, które tutaj się pojawiają. Tak jak mówię, Condemned jest bezpośrednią kontynuacją, aczkolwiek wydaje mi się, że trochę za bardzo pod kątem fabularnym gra odleciała, bo mamy tutaj taki kult Oro, który posługuje się specjalną częstotliwością dźwięku, która sprawia, że inni ludzie słuchają, jakby są podlegli tym osobom, które ten dźwięk wydają. I to jest dosyć dziwne, tam oczywiście okazuje się potem, że Ethan może ten dźwięk wydobywać z własnej gardzieli, nie musi mieć jakichś tam specjalnych urządzeń, no więc jakby osobą, która jakieś tam ma zniszczyć ten kult. Nie? Zabrakło tego fajnego klimatu seryjnego mordercy, który pojawił się wcześniej, aczkolwiek są szczątkowe, znaczy może nie szczątkowe, bo te elementy, kiedy próbujemy odnajdywać jakieś ślady na miejscu zbrodni, nadal się pojawiły, nadal są, nadal bohater może używać tych fajnych gadżetów, które używał w części pierwszej, aczkolwiek no już nie ma tego klimatu, że ścigamy jakiegoś seryjnego morderca, jakieś tam takie dziwne rzeczy. I tutaj też mi się podobało to, że czasami mając na przykład, znajdujemy ciało, musimy określić, czy rana, którą ma na ciele, to jest rana wlotowa czy wylotowa. To jest też fajnie rozwiązane i daje taki klimat właśnie tej części pierwszej, gdzie szukaliśmy tych dowodów. Natomiast dlaczego jest to nazywane symulatorem walki z menelami? Ponieważ w grze bardzo rzadko mamy broń palną, oczywiście to się zdarza, ale głównie walczymy, że tak powiem, przy pomocy tego, co znajdziemy, czy jakichś kijów, jakichś tam rur i tak dalej, i przede wszystkim walczymy z różnymi właśnie lumpami w jakichś podziemnych, znaczy może nie podziemnych, zakazanych zaułkach, w jakichś miejscówkach, opuszczonych hotelach, pełnych narkomanów, gdzie wszyscy Cię atakują, a Ty oczywiście walisz ich tam pałą czy tam czymś. I to jest dlatego symulator walki z menelami, zwłaszcza, że większość przeciwników, no to właśnie takie lumpy spod ciemnej gwiazdy. I gra całkiem nieźle to ograła, bo tak jak mówię, tutaj co prawda strzelanie jest, ale mamy możliwość bloku i ewentualnych kontr. I całkiem ta walka została nieźle zaprojektowana i muszę przyznać, że w Condemned fajnie się bawiłem pod tym kątem właśnie, że jest to coś innego, tak? Że to nie jest chodzi hipek i strzela, tylko chodzi hipek i
wali pałą Meneli, nie? Także zupełnie inne trochę podejście niż do takich standardowych szczelanek, zwłaszcza jeżeli graliście wcześniej, nie wiem, na przykład w Call of Duty, no to widać, że tutaj jest duża różnica. Na pewno w Condemned jest świetny, mroczny klimat, to zostało oczywiście też pociągnięte z części pierwszej. Gra jest mega mroczna i wydaje mi się, że aż do przesady. Jest bardzo ciemna, w zasadzie w dzień to nie ma sensu w to grać. No muszę przyznać, że pod tym kątem tego ciężkiego takiego klimatu, która się wylewa z telewizora, no to tutaj Condemned naprawdę przoduje, zwłaszcza, że gra też jest w zasadzie w dużej części monochromatyczna wręcz. Brakuje tutaj kolorów, wszystko jest skąpane w takich ciemnych, burych kolorach i taka depresyjna ogólnie rozgrywka, ale ja lubię takie klimaty. Faktycznie udało się zachować tutaj ten ciężki, gęsty klimat części pierwszej, aczkolwiek no już powiedzmy ten walka z tym kultem nie jest tak dobrze przeze mnie odbierana jak wcześniej pogoń za tym seryjnym mordercą. Condemned to też kilka takich mocnych momentów. Chyba jednym z najbardziej zapamiętanych elementów części drugiej jest słynny pojedynek z niedźwiedziem w górskiej chatce, gdzie próbujemy przed nim uciekać, a niedźwiedź, który wcześniej zrobił jakąś tam masakrę na żołnierzach, zwęszył nasz trop i nas oczywiście poszukuje. To wszystko jest oczywiście oskryptowane, ale trzeba przyznać, że adrenalinę to dosyć podnosiło, ciśnienie w krwi i adrenalinę pompowało i to był chyba najfajniejszy moment z całej gry. Natomiast patrząc dzisiaj na Condemned, czy ta gra się dzisiaj broni, czy dzisiaj w ogóle jest sens w to grać? W mojej opinii tak. Oczywiście oprawa, czy to na PlayStation 3, czy na Xboxie 360 dzisiaj już oczywiście odstaje od dzisiejszych standardów i tu nie ma tutaj o co się z tym kłócić. Szczególnie mogą razić dosyć niskiej jakości tekstury, których tak naprawdę nie do końca widać, bo ten mrok, który jest w tej grze wręcz się wylewa, bardzo często ukrywa te wszystkie niedoskonałości grafiki i mam wrażenie, że dużo gier, które są mroczne, lepiej się starzeją niż te gry, które dzieją się w skąpanych słońcem lokacjach. Takie mam wrażenie. Natomiast uważam, że Condemned dzisiaj jest nadal fajnym tytułem, nadal nieźle się broni. Zwłaszcza jeżeli graliście w część pierwszą, no to dwójka jest absolutny must have, ponieważ jest to jakby rozwinięcie też tej historii. Oczywiście ten serial Killer X też się w drugiej części pojawia, ale troszkę w innej tutaj roli. Natomiast uważam, że fajnie się w to gra, zwłaszcza, że to jest taka gra, której, no tak jak mówię, nie za często spotykamy w gry FPS, w której głównie walczymy wręcz. Oczywiście, tak jak mówię, to nie jest trzon rozgrywki, bo te pistolety, karabiny też się tutaj pojawią. Natomiast uważam, że sama rozgrywka jest bardzo fajna, szczególnie kiedy chodzimy po jakichś opuszczonych właśnie takich salach, na przykład do kręgli i bierzemy na przykład bilet, także na tą kulę do kręgli, możemy nią ładować przeciwników, albo na przykład po tym opuszczonym hotelu, no to powiem Wam, że ten klimat aż się wylewa, szczególnie jeżeli zagrasz sobie w nocy na słuchawach, no to wierz mi, że klimat jest naprawdę srogi i pod tym kątem uważam, że Condemned naprawdę nadal trzyma poziom, nadal może niekoniecznie potrafi przestraszyć, bo tutaj raczej jeżeli straszy, to są takie jumpscary typu, że ktoś Ci wyskoczy zaraz za rogu, czy tam za drzwi, także nie są to jakieś wyszukane tutaj elementy straszące, ale trzeba przyznać, że przez ten ciężki klimat wypadło to fajnie. To, co mi się nie podobało w Condemned 2 i to, co pragnę tutaj nadmienić, czego w części pierwszej nie było, to to, że w dwójce dość szybko zostają przedstawione elementy nadprzyrodzone. W pierwszej części tak naprawdę to pojawiało się gdzieś tam pod koniec, w zasadzie przez dłuższą część gry, gdy goniliśmy za tym seryjnym mordercą, te elementy nadprzyrodzone się nie pojawiały, one się dopiero później pojawiały. Tutaj one są dosyć szybko przedstawione w postaci jakiejś takiej mazi, z której wychodzą jakieś takie stwory, nie wiem co to jest w ogóle i to wydawało mi się, że troszkę jakby zabiło cały ten klimat takiego niepokoju i tajemnicy, bo tutaj już to już nie to. Wolałem, kiedy ten klimat był tak powoli budowany i w pewnym momencie się okazywało, a tutaj już mamy jakby z górki, znaczy to widać też, że druga część została jakby bardziej nastawiona na akcję, mniej jest właśnie tego szukania, zbierania dowodów, nie wiem czy pamiętacie, w części pierwszej zaczynało się, kiedy podjeżdżaliśmy do miejsca morderstwa i tam mieliśmy te
postacie zamienione na manekiny i tamtym żeśmy ultrafioletem świecili. To było świetne, tak? Tutaj oczywiście znajdziemy te elementy, bo ta gra się nie pozbyła ich, ale one znajdują się jakby trochę później. Widać, że głównie nastawione jest na walkę z menelami, to jest jakby trzon tutaj tej gry walka, tak? Czyli więcej nastawienie na akcję niż na taki właśnie ciężki klimat i trochę dedukcji. Oczywiście ta dedukcja też się pojawi, ale też tego nie ma tutaj za wiele. Natomiast uważam, że gra fajnie się obroniła, nadal uważam, że jest świetna, nadal uważam, że warto zagrać, szczególnie jeżeli nie graliście, nie mieliście okazji, zagrajcie najpierw część pierwszą i część drugą, bo to jest trochę taki zapomniana perełka. Mało ludzi to pamięta, znaczy może inaczej, mało ludzi dzisiaj, pewnie mało ludzi może powiedzieć, że grał w Condemned, a jest to naprawdę świetny horror, nadal świetnie się trzyma, pomimo, że ta oprawa może już tak nie robi wrażenia, nadal potrafi naprawdę wrzucić takie ciary na plecy i ten depresyjny klimat jest naprawdę mega fajny i uważam, że jest to gra, w którą warto dzisiaj zagrać, jeżeli Was to oczywiście ominęło. I to co ciekawe, bo obydwie części Condemned były bardzo dobre i nigdy się nie pojawiła trzecia część, były jakieś tam próby stworzenia jakiegoś sequela, koniec końców nie wiem, czy tam poszło jakieś prawa autorskie, czy co i niestety trzecia część już się nie pojawiła i prawdopodobnie nigdy się nie pojawi, co oczywiście jest dosyć smutne, natomiast chętnie bym zobaczył jakiś remake dwóch części Condemned, zwłaszcza, że to są takie tytuły, no może ich rozgrywka, jak i historia jakby się nie starzeją, one nadal trzymają poziom i to jest fajne, tak, bo nie wiem, niektóre gry FPS, no to się starzeją, nie wiem, jak na przykład Doom czy Duke Nukem, a tutaj ta rozgrywka, mam nadzieję, że się nie starzeje z tego względu, że jest ona kierowana głównie na walkę wręcz, czego w grach za często nie ma takich w FPS-ach, więc to jest jakby cały czas, wydaje mi się, w miarę świeże i potrafi się spodobać, tak, także jeżeli nie graliście w Condemned, zachęcam gorąco do sprawdzenia dwóch części. Jedynka jest dostępna na PC i na Xboxie 360, natomiast dwójkę zagracie tylko na Xboxie 360 i na PlayStation 3. Trochę było bez sensu wydawać na PlayStation 3 część drugą bez części pierwszej. Nawet można było dodać jakiś kodzik w postaci pobrania części pierwszej. Oczywiście, tak jak mówię, te dwie części one aż tak bardzo się ze sobą nie łączą, ale występują w nich bohaterowie, którzy jednak pojawili się w części pierwszej. Można grać bez znajomości części pierwszej w dwójkę, ale wydaje mi się, że trochę to nie ma sensu. Zwłaszcza, że no warto poznać początki Ethana Thomasa, jak był faktycznie tym policjantem, który zajmował się zbieraniem dowodów na miejscach zbrodni i to jest właśnie takie fajne rozpoczęcie historii, natomiast potem przejście w tą dwójkę jest takie płynniejsze, że tak powiem. I teraz właśnie się zorientowałem, że byłem przekonany, że w to było grane pierwsza część Condemned się pojawiła, ale okazało się, że się nie pojawiła, bo pierwszą część ogrywaliśmy na streamach, jeszcze wtedy chyba streamowałem, o ile dobrze pamiętam, na Hitboxie i możecie obejrzeć cały stream z części pierwszej, możecie obejrzeć na moim kanale w jakichś tam archiwach strumyków, natomiast zrobiłem część drugą, więc myślę, że żeby zachować tutaj twarz, to zrobię też, to było grane Console Edition z części pierwszej, aczkolwiek musicie chwilę poczekać, ponieważ mój Xbox 360 nie chce czytać płyt, coś tam się stało, muszę go oddać do naprawy i dopiero jak już będę miał sprawną 360, zabierzemy się jeszcze raz za część pierwszą i jeszcze raz wtedy nagram dla Was materiał z części pierwszej, która w mojej opinii jest lepsza niż dwójka, ale dwójka jest dobra w innych może aspektach, może tak, w zależności od tego, co lubicie, tak? Ale uważam, że obydwie części naprawdę warte sprawdzenia, bardzo fajna seria i wielka szkoda, wielki smutek, że nie zostały one kontynuowane do części trzeciej. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.